Cześć, witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z HouseMart. Witam Was dzisiaj w odcinku, w którym chciałbym z Wami porozmawiać, a właściwie powiedzieć Wam, co to jest ta analiza prawna działki i dlaczego ona jest tak ważna. Nagrałem już na naszym kanale, jest taki film, którego tytuł mniej więcej brzmi tak, jak kupić działkę i nie dać zrobić się w jajo, i można sobie założyć, że ten odcinek będzie drugą częścią do tamtego odcinka. Chciałbym Wam w tym odcinku powiedzieć, co weryfikuje analiza prawna działki i dlaczego ta analiza prawna działki jest tak ważna, jeżeli planujecie budowę Waszego wymarzonego domu. Słuchajcie, analiza prawna działki. Co weryfikują architekci i jak to się odbywa? Po pierwsze, architekci weryfikują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeżeli jest wydany, oraz jeżeli nie jest wydany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to czy są wydane warunki zabudowy. A jeśli te warunki zabudowy nie są wydane, to architekt w Waszym imieniu dowiaduje się, czy takowe warunki zabudowy zostaną wydane na to, na co chcecie, żeby były wydane te warunki zabudowy. Kiedy w ogóle warto robić analizę prawną działki? Analizę prawną działki warto robić zarówno przed, jak i po zakupie działki. Natomiast gdybym miał wybór przed i po, to zdecydowanie rekomendowałbym wykonywać takie analizy przed zakupem działki. Dlaczego? Ponieważ w analizie może wyjść wynik negatywny, na przykład osuwiska, strefy konserwatorskie, strefy archeologiczne, Natura 2000, które tak naprawdę mogą bombardować na przykład tą inwestycję i może się okazać na przykład, że planowaliście budowę 4 domów, takiej osady na wynajem, ale na tym terenie analizowanym taka inwestycja powstać nie może, bo na przykład miejscowy plan lub warunki zabudowy zakładają wybudowanie pojedynczego, wolno stojącego budynku jednorodzinnego. I koniec. I już taka inwestycja, jaką planowaliście, nie może powstać. Więc to, słuchajcie, że mamy tutaj na Grądach przepiękne pole, na przykład hektar pola, to nie oznacza, że możemy to pole zabudować tak, jak sobie po prostu fantazja nam podpowie i możemy tutaj wszystko zrealizować. Tereny są objęte miejscowymi planami, są wydawane warunki zabudowy i można budować ściśle to, co w tych dokumentach jest określone. I architekt dokładnie analizuje właśnie te dokumenty. Czasami, jak piszecie do mnie maila, piszecie w nim, że macie warunki zabudowy, że to jest równoznaczne z możliwością budowy. I czy w takiej sytuacji należy wykonywać analizę prawną działki? Odpowiem krótko i zwięźle. Tak. Analiza właśnie służy przeanalizowaniu właśnie tych dokumentów. A w tych dokumentach dalej analizuje się, tak jak wcześniej wspomniałem, czy teren jest objęty konserwatorem zabytku, czy do terenu jest dostęp do drogi publicznej oraz jakiej szerokości jest ta droga publiczna. Pamiętam taki przypadek z drogą publiczną, że klientka miała ją zbyt wąską o około 15 cm. Czy wiecie, z czym to było związane? To było związane z tym, że aby otrzymać pozwolenie na budowę, bo o zgłoszeniu tam już mowy być nie mogło, żeby móc tam wybudować budynek jednorodzinny o powierzchni zabudowy 50 m2, należało wystąpić do ministerstwa o odstępstwo. Pewnie zdajecie sobie sprawę, bo w urzędzie nieraz byliście, że to nie jest tak, że idziemy do urzędu i mówimy: dzień dobry, ja tutaj potrzebuję odstępstwo i poproszę o takie odstępstwo. No nie. To wygląda w ten sposób, że trzeba przygotować pisma, uzasadnienia, wysyła się to wszystko do ministerstwa i czeka się miesiącami na odpowiedź. I takie rzeczy właśnie wychodzą w analizach prawnych działki. Pamiętam również taki przypadek, kiedy klient do nas zadzwonił po analizie prawnej działki, w której to wyszedł wynik negatywny, że na tej działce są osuwiska i generalnie nie było tam rekomendacji kupna tej działki. Klient zadzwonił dziękować, naprawdę dziękował, że wykonał tą analizę prawną działki i że on nie kupuje tej działki. Także te analizy są naprawdę bardzo istotne. Analizy jeszcze weryfikują na przykład, czy dany teren jest objęty nadzorem archeologicznym, bo to też może oczywiście tą budowę w jakiś sposób przesuwać lub utrudniać, lub nawet przy pracach fundamentowych konieczna jest obecność wówczas archeologa. Ogólnie analiza prawna działki weryfikuje jeszcze
takie parametry jak parametry budynku, chociażby kąty dachów, rodzaj elewacji, kolor elewacji. To wszystko jest ściśle określone w tych dokumentach i architekt musi do tego dotrzeć. Może też być sytuacja na przykład, że planowalibyście postawić ten budynek, który tutaj widzicie, nie krótszym bokiem do drogi, tylko na przykład dłuższym bokiem do drogi. Taki był wasz na przykład plan. Ale słuchajcie, czy tak będzie można postawić ten budynek? Bo akurat widok macie w tamtą stronę. Dla dokumentów i dla starostwa, w którą stronę macie widok, jest najmniejszym zmartwieniem i problemem. I warto to już wiedzieć na etapie analizy, czy ten dom będzie mógł stanąć na działce, raz, że w tym miejscu, w którym chcecie, żeby mógł stanąć, oraz czy będzie mógł patrzeć w tym kierunku, w którym wy chcecie, żeby ten budynek patrzył, a w zasadzie wy z tego budynku, żebyście patrzyli właśnie w tym kierunku, w którym byście chcieli. Więc to też jest koniecznie weryfikowalne w analizie. Analiza właśnie sprawdza te kąty dachów czy pokrycia dachów. Często jest w analizach na Dolnym Śląsku lub na Mazurach konieczność zastosowania pokrycia na dachu z na przykład blachodachówki w odcieniach czerwieni. I to z kolei eliminuje nam blachę na rąbek i to ładne zejście tutaj na boku. Musimy wówczas kombinować z tym pokryciem dachu. Więc warto wiedzieć takie rzeczy przed, a nie po na przykład kupnie danej działki. Ale nawet jak już macie tą działkę, to trzeba zweryfikować, czy ten dom, ten model na przykład, który wybraliście sobie z naszej oferty, na tej waszej działce, przy tych danych zapisach może powstać. Jeżeli macie piękne, malownicze działki nad jeziorami czy przy lasach, to też koniecznie trzeba to weryfikować. Odległości od jeziora czy odległości od lasu, bo wchodzimy w przepisy na przykład o nierozprzestrzenianiu ognia. W jakiej technologii ma wasz sąsiad wybudowany dom obok? To też może mieć znaczenie dla waszej przyszłej inwestycji. Chcecie szambo, czy może chcecie kanalizację? A może marzyliście na przykład, żeby mieć w waszym domu ogrzewanie na gaz? Czy możecie się przyłączyć do sieci gazowej? Czy sieć gazowa przyjmuje nowych klientów? To wszystko trzeba po prostu sprawdzić na tym bardzo wczesnym etapie. Tak jak te kwestie z tymi sieciami gazowymi to są jakieś totalnie poboczne historie, natomiast najważniejsze to są weryfikacje tych dokumentów, możliwości zabudowy, parametrów budynku i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba zweryfikować. My budujemy, słuchajcie, kompaktowe domy. Od 35 przez 50, 70 i 90 m2 powierzchni zabudowy. Ale na działkach występują takie czynniki jak na przykład minimalny i maksymalny współczynnik intensywności zabudowy. I on na przykład może być określony liczbowo. Na przykład 0,3 albo 3. I to się mnoży przez wielkość jakby waszej działki. I na przykład mogą być takie sytuacje, mieliśmy kilka takich sytuacji, że klientka miała działkę o powierzchni 2000 m2 i minimalny dom, który na tej działce mógł powstać, musiał mieć powierzchnię zabudowy 100 m2. Co to oznaczało? No słuchajcie, żaden z naszych domów nie spełniał tego parametru. I to trzeba weryfikować. W drugą stronę może być. Na danej działce nie będzie można postawić tak dużego domu, jakbyście planowali. Także słuchajcie, chciałem w tym odcinku pokazać Wam, że analiza prawna działki to bardzo ważny dokument, jest wykonywany przez architektów, trwa to do 14 dni i kosztuje paręset złotych i ja osobiście uważam, że analiza prawna działki jest jednym z najważniejszych dokumentów, aby móc skutecznie planować, a potem zarządzać tak formalnościami w urzędzie, jak i później kredytem i budową i to wszystko połączyć odpowiednio na osi czasu. Dlatego ta analiza prawna działki jest właśnie tak ważna. Jeżeli byście chcieli zapisać się na taką analizę prawną działki, to mamy architektów, którzy z nami współpracują. Wystarczy, że wejdziecie na naszą stronę internetową www.housesmart.pl w zakładkę kontakt. Tutaj Wam się wyświetla adres naszej strony i tam będziecie mieli formularz kontaktowy do wypełnienia. To Wam zajmie 5 sekund. Wypełnijcie ten formularz kontaktowy, napiszcie w nim, w tym pustym polu, że chcielibyście wykonać taką
analizę prawną działki i ja Was zapiszę do architekta na taką analizę. Architekt z Wami się skontaktuje mailowo, poprosi o dane do faktury, o dane działki. Wystarczy numer działki, miejscowość, gmina, powiat, więc nie musicie sterty papierów nigdzie wysyłać. Analizy odbywają się online. Architekt też dzwoni do gminy, do starostwa, dowiaduje się tych wszystkich niezbędnych informacji i w ciągu 14 dni, do 14 dni wysyła do Was na maila taką analizę, gdzie ja jestem w kopii tej wiadomości, a później dzwaniamy się, ja dzwonię do Was i sobie tą analizę omawiamy. Jeżeli wszystko jest w porządku w tej analizie, to bezpiecznie można przejść do dalszych etapów rezerwacji terminu na budowę, a my zwyczajowo zaczynamy budowę dla Was w ciągu 3 miesięcy od uzyskania zgód i pozwoleń na budowę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda i pomoże wielu osobom, a niektórych też ustrzeże przed nieodpowiednimi zakupami, innych ustrzeże przed odpowiednim planowaniem na osi czasu tej inwestycji. Ja Was serdecznie pozdrawiam, wracam na budowę, bo tutaj budujemy dom Family Smart o powierzchni zabudowy 35 m2. W ogóle to są wszystko te nasze działki. Słuchajcie, 3 już są sprzedane, na 4 tej naszej stoi już dom w stanie surowym zamkniętym, on będzie budowany do stanu deweloperskiego, jest już wystawiony na sprzedaż, więc gdybyście byli zainteresowani tymi działkami, czy tym konkretnie domem, to w opisie tego filmu zostawię również dane kontaktowe i adres strony poświęconej stricte właśnie tym projektom takim deweloperskim. Jesteśmy pod Warszawą, godzinę drogi, tutaj jest tylko cisza, spokój, las, tam jest jeziorko, jakieś 160 metrów w tamtym kierunku, a tutaj nasza znajda Ryszard z Marianowa, bo tak się nazywa nasz piesek. Rysio ma na imię, a znaleźliśmy go w Marianowie na przystanku. Jest to piesek, nasz członek, już można powiedzieć, rodziny, tylko ma takie hobby, że kopie. I fajnie jak sobie kopie na polu, gorzej jak sobie kopie na pięknej działce, gdzie mamy już piękną po prostu trawę. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Było mi bardzo, bardzo miło do Was przemawiać, podzielić się wiedzą. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Housmart. Jesteś u siebie.